Dzień 8. Po porannym plażingu, smażingu, spa i ogólnej regeneracji poszliśmy na basen, kontynuować plażing, smażing, regenerację. Koło 16 zerwał się wiatr, więc stwierdziliśmy, że chyba jednak całego dnia nie stracimy w ten sposób. No i idziemy sobie do Los Gigantes, miasteczka, gdzie można ewentualnie zakosztować życia bardziej rozrywkowego. Przy okazji idziemy do firmy, która trudni się wycieczkami różnymi, statki, katamarany, a my sobie mamy zamiar wziąć Maska Trekking, coś o czym wcześniej nie myśleliśmy, ale na miejscu okazało się, że jest to ponoć całkiem atrakcyjna wycieczka. Dowożą nas do Maski, stamtąd schodzimy 3 godziny w dół na plażę i z plaży odbierają nas łódką i zawożą z powrotem na Los Gigantes. No ponoć odległościowo całkiem nieźle, 3 godziny to tak optymalnie, a niektóre osoby idą znacznie dłużej. A jeszcze inne gubią się gdzieś tam po drodze i potem im 20 km wychodzi. A spotkaliśmy wczoraj na Tejdę Polaków, którzy właśnie się zgubili. Jak to było? Gdzie mamy nie iść? Nie idźcie za korytkiem. Nie idźcie za korytkiem, dokładnie. No zobaczymy jak to będzie, jak tam pójdziemy. No, a póki co pokażę wam troszeczkę Los Gigantes. No i tu jest ta firma, co organizuje. Do 17:30 było otwarte. No, a my żeśmy nie zdążyli. No dobra, a co jutro robimy? No to jutro możemy Po przyjść. śniadaniu o 8:30 się przyjdzie i się zarezerwuje. No. Okej. Wycieczek mają sporo. I delfinki, wielorybki, pływanie. Ale wiesz co? Ja się kompletnie nie dziwię, że ludzie tutaj na ryby chodzą w tym momencie. Jak takie duże ryby tak w porcie pływają? No przecież to ma ponad pół metra. Taka ryba. Jesteśmy właśnie w porcie w Los Gigantes. Przed chwilą byliśmy w restauracji Tamara. 4. kawa Barakito. No i mamy dylemat, bo
Helze podoba się dalej ta pierwsza, a mi ta czwarta dzisiaj. A myślę, że tak jak Zeko, pierwsze miejsce. Euro 75, bardzo dobra. No i sobie tak właśnie siedzieliśmy, popijaliśmy kawkę, trochę lodów. A potem zeszliśmy do portu. Jak ktoś lubi oglądać ryby, to zapraszam właśnie tutaj do portu. Naliczyliśmy kilka gatunków, właśnie patrzę do wody. Łącznie z takimi dużymi potworami powyżej pół metra i ładnych kilka kilogramów. W pewnym momencie po dnie tak fajnie sunęła płaszczka, tak na oko, z 1,5 metra długości przynajmniej. Całe mnóstwo ryb. Taka ryba, dokładnie, taka ryba. Pokazałbym, ale jedną rękę mam zajętą. Oczywiście w porcie nie wolno łowić ryb, w związku z tym czują się one tutaj bezpiecznie i oczywiście ludzie też tutaj coś na pewno wrzucają. Niedaleko jest sklep spożywczy, więc jakiś chlebek, jakieś ziarna. No i ryby to sobie wcinają, a jest ich całe mnóstwo i teraz jeszcze w dodatku mamy wiosnę, więc podejrzewam, że ładnie tutaj się tarło odbywa. A na skałach tuż obok czyhają kraby na okazję. No i widzieliśmy jednego w ataku, ale chyba mu ten atak za bardzo nie wyszedł i dziś się schował w jaskini. Opuszczamy port, idziemy na kolację. Dzień 8 dobiega końca. Nie zarezerwowaliśmy wycieczki, bo byliśmy za późno w biurze, ale jutro to nadrobimy. Jutro dzień 9, gdzie jutro jedziemy? Santa Cruz. Jedziemy do stolicy, czyli przed nami dosyć długa wycieczka w Santa Cruz. A niech może być stolica, może nie być stolica, nieważne. W każdym bądź razie czeka nas najdłuższa wycieczka, bo my jesteśmy na zachodnim krańcu wyspy, a jedziemy na wschodni. I tam będziemy też jechali na jeszcze bardziej wschodni kraniec wyspy, gdzie będzie jedno z niewielu piaszczystych ponoć złotych plaż na Teneryfie. Playa Teresitas. Dobra, no to tyle na dzisiaj i zapraszam do odcinka 9. Cześć! Cześć, odcinek 9 serii Krasnolud na Teneryfie. I zaczynam się zastanawiać, po co ja dzisiaj założyłem okulary. Jesteśmy na wschodniej części wyspy, w miejscowości Guimar, aczkolwiek nie jestem do końca pewien, czy to się tak czyta, bo dziwnie się dosyć pisze. Znajdują się tutaj piramidy, ponoć podobna geneza jak te piramidy, które są w Ameryce Południowej, piramidy egipskie i tak dalej. Z tym, że oczywiście dużo mniejsze. No i sobie zwiedzamy, jest chłodno, wręcz zimno, także od razu informuję, jesteśmy dalej na Teneryfie. I tak wygląda, zobaczcie sobie do góry, jak fajnie chmury, jest chłodno i mogliśmy wziąć sweter. Tu widzicie te piramidy, w zasadzie chyba ich pozostałości. No oczywiście tutaj też jest wpływ wulkanu, który wielokrotnie przetaczał się tam z góry. Tu sobie gdzieś płynął. I to, co tam widzicie nad samym oceanem, to też jest zastygnięta lawa wulkaniczna. Jak obejrzymy sobie Guimar, to jedziemy do Santa Cruz, do stolicy, no i dalej na plażę, ale coś czuję, że przy takiej pogodzie to nie ma opcji, żebyśmy się wykąpali, no chyba że woda w oceanie będzie cieplejsza niż temperatura powietrza. Właśnie wyszliśmy z piramid i mamy takie przemożne uczucie, że zostaliśmy wykorzystani, a przynajmniej portfel Helgi. Zapłaciliśmy 24 euro za 2 bilety i wybraliśmy taką nieco skromniejszą opcję, ale powiem wam szczerze, że wizualnie była taka trochę kupa. O ile można się faktycznie dosyć dużo dowiedzieć, jest bardzo dużo plaż z ciekawymi informacjami, tak wizualnie powiem wam szczerze, że zdecydowanie lepiej wyglądają drzewa, kwiaty i ogrody, kiedy się jedzie po prostu w losowym miasteczku po jakiejś ulicy. Nie wiem, może to też pogoda, może brak słońca, ale generalnie bardzo mało kwiatów, mimo tego, że mamy
końcówkę maja i trochę za drogie jak na takie przeżycie. Tak, więc jeżeli byście chcieli wydać 24 euro, to lepiej pojedźcie do najbliższego miasta i pójdźcie do ogrodu botanicznego. Z pewnością będą to dużo lepiej wydane pieniądze. A teraz zjeżdżamy jeszcze do miasteczka, może jakieś stare miasteczko tutaj znajdziemy. Coś będzie ładnego i potem jedziemy gdzie? Do Santa Cruz. No, to tyle. Jesteśmy w Santa Cruz, największe miasto na Teneryfie, mocno uprzemysłowione, dużo szarych obszarów, kompletnie nieatrakcyjnych turystycznie. Zjechaliśmy na samą wodę, po drodze się gubiąc, dużo dróg szerokich, niespecjalnie fajnie oznaczonych, przynajmniej dla nas, dla turystów. Budowla warowna z XVII wieku, zamknięta, no bo po co otwierać dla turystów. I tutaj tuż obok audytorium. No, idziemy zobaczyć, może jeszcze coś ładnego znajdziemy. A póki co trzeba coś zjeść, bo się tak głodni zrobiliśmy. No a potem trzeba będzie pojechać i tą zaliczyć plażę i wracać do domu. Do hotelu. A tu macie baseny publiczne i całe tłumy ludzi. Santa Cruz jest tak beznadziejnie oznakowanym miastem, że nawet McDonalda z GPS-em nie potrafiliśmy znaleźć. W związku z tym wracamy do auta i opuszczamy tą smutną mieścinę. Jedziemy na plażę. Będziemy żreć piasek. Playa Teresitas, ujęcie z wody. Teoretycznie jedna z najładniejszych plaż, o ile nie najładniejsza na Teneryfie. Wygląda ona tak o fajnie, o. Bardzo urokliwa. Zbudowana w zbocze górskie, tutaj niedaleko są góry, mieliśmy tam jechać, ale nie jedziemy. Tam jest taka fajna miejscowość. Tam ona z zboczu, bardzo fajnie to wygląda. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, właśnie być może już widzicie, że jesteśmy w niedalekiej odległości od platform wiertniczych, tankowców, statków do przewozu ropy naftowej. W ogóle, żeby tutaj dojechać, to trzeba przejechać przez port, rafinerię BP albo jeszcze jakąś tam inną i śmierdzi niesamowicie benzyną. Sama plaża fajna, więc jak ktoś za bardzo nie patrzy w morze, to jest ok. No ale to pytanie, co komu pasuje. No, woda trochę zimna, dzisiaj mogła być cieplejsza.